Witam. Poodpowiadam dzisiaj trochę na wasze pytania. Również trochę podebileruję, tak bardziej ogólnie, może nawet filozoficznie. Pytacie, czy można się spodziewać również jakichś poważniejszych odpowiedzi? No, teoretycznie tak, ale kiedy w 78 udzieliłem poważnej odpowiedzi, to do dzisiaj się męczę. No teraz jestem dużo ostrożniejszy. No i może trzeba będzie pomóc coś jeszcze Arturowi, bo ma dzisiaj trenować w Kowcicach. Oczywiście pomogę. Zobaczymy sobie dzisiaj finał Pucharu Świata w Al-Ain z 2019 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Odbywają się oczywiście w nowej formule. Jak widać, wyniki z kwalifikacji bardzo wysokie, ale czystej serii jednak nie było. No, mój faworyt Mechelba rzutem na taśmę wszedł do finału. No, a Al-Rashidi i Hansen nie podołali w ogóle. No i co to jest? Co za kamerzyści? Będę musiał pominąć niektóre strzały, bo szkoda waszego czasu. Bo to jest wersja dla dalekowidzów. No tak, pewnie tak. Araby muszą być dalekowidzami. No muszą być dalekowidzami, jak tam same pustynie. Zobaczymy, jak dalej to jest filmowane, bo może trzeba się będzie przenieść na inne zawody. Ależ oni strzelają. Nie ma kto spudłować. Smutno mi trochę, że Polacy tak nie strzelają. Dlatego ta muzyczka dzisiaj taka smutna będzie. Chociaż i u nas powinno być coraz lepiej, bo klimat nam się ociepla i od wielu lat można w Polsce trenować również zimą. To oczywiście dzięki klimaterium, które następuje dzięki wzmożonej emisji CO2, głównie dzięki Chinom. No, coś lepiej filmują. Wkurzyłem się i pewnie to pomogło. Ale i tak część strzałów muszę wyciąć. No nie, fatalnie sfilmowane. No nie ma rady, przenosimy się do Lonato. O, już zaczęli. Trudno. No i do tego niewiele lepsi kamerzyści. A fokus w kamerach to zajadą na śmierć. No ale przynajmniej coś więcej widać. Co to z tymi najazdami na okulary? Ciekawe, ile pila dała. Może i mnie coś skapnie, kto wie. O, Artur. No cześć. Jak to sam? To kto ci rzutki będzie puszczał? No to nie jesteś sam, jak masz Pawła. Tak. No ty masz przecież uprawnienia prowadzącego strzelanie. Jak to się nie da? Jak to się nie da? No, są ludzie, którzy sami seks uprawiają, a ty... No. Masz telefon? No jasne, że masz, bo przecież gadamy. Dobrze, otwórz notatnik. Tak. Wpisz plan strzelania. Dobrze. No jak co dalej? Wyznaczasz sobie stanowisko strzeleckie. Tak. Podajesz komendę i strzelasz. Wracasz do telefonu, znowu wyznaczasz sobie stanowisko strzeleckie, podajesz komendę i strzelasz. No tak. No ale żeby ktoś się nie przyczepił w razie kontroli, to oczywiście wszystko nagrywasz. No tak, tak. No fonia powinna wystarczyć, chociaż ja wiem.
A Paweł ma kurs pulera? No to musi rżnąć głupa. No wiem, że ja to lepiej robię, no wiem. Aha, przy okazji, posłuchaj. Wyślij Pawła na kurs pulerów i fanopulerów. Tak, po pierwszym będzie kurs w Poznaniu. No i przy okazji Timera niech też coś zrobi. No to cześć. No nie dzwoń już dzisiaj, bo mam poważną produkcję. Z prostej sprawy potrafi zrobić problem. Cały Artur. O co wy tu pytacie teraz? Andrzej z Radomia. Jeżdżę na wszystkie zawody w okolicy. Można dużo podejrzeć, powymieniać doświadczenia, ale zaczynam mieć wątpliwości, czy aby wszystkie rady są dobre. Może jednak strzelać po swojemu? Jak uważasz? Nie podejrzewałbym kolegów o dawanie złych rad z premedytacją. Wielkim fanem rozmów o strzelaniu na zawodach to ja nie jestem. Bo jak wiadomo, każdy medal ma dwa końce. Podam przykład. Na niedawnych zawodach w Brzeszczach na polu przelotu był taki niski przychodzący rzutek. Nazywał się B. Jeden z kolegów tłumaczył zawodnikowi z poprzedniej grupy, jak go strzelać. Muszę przyznać, że uwagi miał trafne. Ale sam tego rzutka nie trafił ani raz. Strzelał dobrze, bo resztę rzutków pozawijał. No niewątpliwie przekazał mu wszystką wiedzę o strzelaniu tego rzutka i nie zostawił nic dla siebie. Także doradzam ostrożność. Zbigniew z Łowicza. Bardzo się denerwuję na zawodach. Słyszałem, że odrobinka alkoholu, oczywiście taka, żeby nie popaść w konflikt z prawem, bardzo pomaga. Co ty o tym myślisz? No, trafiłeś z pytaniem w dziesiątkę. W czasach, kiedy zaczynałem strzelać, czyli za pierwszej komuny, piło się dużo, to nie tylko na polowaniach, ale również na strzelnicy. Na uspokojenie to ewidentnie pomaga, ale z dawkowaniem bardzo trudno trafić. Ja na przykład od pewnego czasu dostawałem po flaszce małpiego rozumu. No przy okazji taka ciekawostka, po piwie dostaję psiego rozumu, dlatego z psami rozumiem się jak nikt inny. Tego małpiego rozumu po flaszce dostawałem dopiero od czasu, jak zaczęto je produkować o pojemności 0,75 litra. Przypadek? Nie sądzę. Co interesujące, to niebezpieczna sytuacja na strzelnicy zdarzyła mi się dopiero w czasach pełnej prohibicji strzelnicowej. Jeden trzeźwy gamoń strzelił mi tuż nad głową. W takich sytuacjach dopiero widać wielkie zalety małego wzrostu. No, wszystko ma swoje zady i walety. Ciekawe, kto robiłby poradniki trenera, gdyby doszło do nieszczęścia. Pewnie Remig musiałby je robić. Nie no, bez sensu, Remig jest za wysoki. Za duże ryzyko. Reasumując, nie warto pić na strzelnicy. Niby pudło to i tak pudło, ale na trzeźwo ja je lepiej widzę. No po co zbliżenia na twarz Włocha? On przecież nie nosi okularów. Janina z Puław. Tak sobie myślę, że obniżenie VAT-u na broń i amunicję powinno pomóc w popularyzacji strzelectwa. Nie uważasz? Nie tylko uważam, ale na moim drugim kanale Akademia Korupcyjna wyjaśniam, dlaczego na amunicję, broń i w ogóle na strzelectwo VAT powinien być zerowy. W poprzednim odcinku nie odpowiedziałem na pytanie Niny, a jest. Nina z Kluczborka. Drogi Witku, czy ty możesz? Pewnie, że tak, ale podpowiem ci, że inne wolą to sprawdzić osobiście. No nie dziwię się, że chcą mieć pewność. Przemek z Marianem. Jak to? Zaraz. A Przemek z Marianki, no tak.
zadaje ciekawe pytanie. Jak pogodzić pracę, polowanie, rodzinę i jeszcze znaleźć czas na treningi? Oczywiście, że rodzina jest najważniejsza, no ale nie kosztem strzelania. Zbigniew z Koszalina. O co chodzi z tym, żeby nie myśleć przy strzelaniu? Chyba powinienem wiedzieć, o co chodzi, wyciągać jakieś wnioski. Mylę się? Sądzisz, że jest inaczej? Mylisz się. Primo, po pierwsze, trener, czy bardziej doświadczony kolega, z którym strzelasz, przekazuje ci już te wyciągnięte wnioski. Jeżeli uważasz, że ty je wyciągniesz jeszcze lepiej, no to na pewno nie jesteś odosobniony. Primo, po drugie, braknie ci w głowie ramu, aby wszystkie elementy strzału ogarnąć. Każdemu braknie. Swoją drogą ciekawe, jakby Einstein strzelał. Opowiem tutaj przy okazji stary dowcip, który to powinien wyjaśnić. Jeśli ktoś go zna, to oczywiście nie musi się śmiać. Jedzie facet na pole orać. Pedant, prawda? Koń jest, wóz jest, lejce są, flaszka jest, legitymacja partyjna jest. Wio. Zatrzymał się, chciał sprawdzić, czy wszystko gra. Koń jest, lejce są, wóz jest, flaszka jest, legitymacja partyjna jest. Wio. Zajechał na miejsce, patrzy, koń jest, lejce są, wóz jest, flaszka jest, legitymacja partyjna jest. Jasna cholera, pługa zapomniałem. Wiesław z Kołobrzega. Często mam wątpliwości, jakie czoki wkręcić. Jak radzisz podejść do tematu? Radzę wkręcać optymalne. W następnym odcinku poradnika pokażę, jak inni podchodzą do tematu czoków. Jak dobór czoka wygląda w praktyce? 75% strzela ze zbyt ciasnych czoków, 15% zakłada za luźne, 9% wkręca odpowiednie do sytuacji i użytej amunicji. Tych ostatnich oczywiście do niczego nie trzeba przekonywać. A tych 90% przekonać się nie da. Używają takich argumentów, że głuchy zobaczy, że trzeba dać sobie spokój. No wybaczcie, ale dla pozostałego 1% nie będę ślęczał tydzień nad filmem, który i tak przekona połowę z nich. Czyli kilka osób. Bez sensu. Kończę tym optymistycznym akcentem. Kto chce, może obejrzeć zawody do końca. Do zobaczenia na strzelnicy w Kochcicach. Well, I just got a message you sent.
stealing, you better quit your stealing. If you've been stealing, you better quit your stealing. If you've been stealing, you better quit your stealing. 'Cause you're gonna reap just what you sow. If you've been lying, you better quit lying. If you've been lying, you better quit your lying. And if you've been lying, you better quit your lying. You're gonna reap just what you sow. If you've been cheating, you better quit cheating. If you've been cheating, you better quit cheating. If you've been cheating, you better quit your cheating. You're gonna reap just what you sow. I'll teach you till now. If you've been fighting, you better quit your fighting. If you've been fighting, you better quit your fighting. If you've been fighting, you better quit your fighting. 'Cause you're gonna reap just what you sow. If you've been a warring, you better quit your warring. If you've been a warring, you better quit your warring. If you've been a warring, you better quit your warring. You're gonna reap just what you sow. And sow on the mountain, reap them in the valley. Sow on the mountain, reap them in the valley. Sow on the mountain, reap them in the valley. 'Cause you're gonna reap just what you sow. Sow on the mountain and reap them in the valley. Sow on the mountain, reap them in the valley. Some on the mountain and reap them in the valley. 'Cause you're gonna reap just